Zapraszam Państwa na cykl filmów pod tytułem Odnalezione instrumenty. Rzecz będzie o staropolskich zaginionych fidelach kolanowych, o suce biłgorajskiej i o fideli płockiej. Zabieram Was w podróż w przestrzeni i czasie. Jedziemy! Dzień dobry, nazywam się Maria Pomianowska. Skończyłam studia w klasie wiolonczeli profesora Andrzeja Zielińskiego w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. W latach 80. studiowałam grę na sarangi, indyjskim instrumencie muzycznym, w Delhi i w Bombaju pod okiem Ustad Sabri Khana, Aruny Narayan Kale oraz Pandita Ram Narayana. Doświadczenia gry na wiolonczeli i na sarangi stały się bazą, na której po części odtworzyłam, a po części stworzyłam na nowo praktykę wykonawczą staropolskich fideli kolanowych. Pierwszym instrumentem, który odtworzyłam, była suka biłgorajska. Instrument popadł w zapomnienie już 100 lat temu. Chciałam opowiedzieć Wam moją historię rekonstrukcji. W pierwszym odcinku zostało rzucone światło na aspekt historyczny, na źródła oraz moje inspiracje, które doprowadziły do rekonstrukcji suki biłgorajskiej. W tym odcinku opowiem, jak krok po kroku odtwarzałam praktykę wykonawczą i tworzyłam swój autorski styl na wskrzeszonej przez Andrzeja Kuczkowskiego i Ewę Dalik suce biłgorajskiej. Zapraszam! Jak wspominałam w pierwszym odcinku, dwóch rysowników z XIX wieku, Tadeusz Dovgild oraz Wojciech Gerson, pozostawiło ważne informacje na temat wymarłej suki biłgorajskiej. Pewne elementy konstrukcyjne suki, nie wiadomo dlaczego, przedstawione zostały nieco inaczej przez każdego z rysowników. Dotyczy to przede wszystkim podstawka. Na rysunku Dovgilda podstawek suki wyglądał, jakby miał nóżki nierównej długości. I takie rozwiązanie znalazłam też w wielu tradycyjnych instrumentach smyczkowych Europy. Natomiast na akwareli Gersona wyraźnie przedstawiony był podstawek o dwóch długich nóżkach. Uważałam to za bardzo dziwne rozwiązanie i sprzeczne z zasadami akustyki. Muszę tu wspomnieć, że jeśli patrzymy na wiolonczelę, to jej podstawek też ma nóżki tej samej długości, ale jest jedno ale. Nóżki te stoją na desce wierzchniej i dociskają strunami podstawek do podłoża. Dzięki temu drgania ze struny wędrują błyskawicznie na podstawek i rozchodzą się po pudle rezonansowym. Zanim jednak wymyślono osobny podstawek i osobną duszę, w wielu tradycyjnych instrumentach smyczkowych świata stosowane były i nadal występują lokalnie podstawki o nóżkach nierównej długości. Ta krótka spoczywa na desce wierzchniej i przyciskana strunami jest, a długa nóżka przechodzi przez otwór rezonansowy i pełni rolę praduszy instrumentu. Jeśli obie nóżki przechodzą przez otwory rezonansowe, to nie mają szansy docisnąć wierzchniej deki i przenieść na nią drgań ze strun. Tracimy w ten sposób bardzo ważny element instrumentu uczestniczący w procesie produkcji dźwięku.
Ponieważ to rycina Wojciecha Gersona była podstawą rekonstrukcji mojej sukni, tej pierwszej do celów estradowych, Andrzej wykonał wiernie podstawek z nóżkami tej samej długości, chociaż mieliśmy, muszę przyznać, duże wątpliwości co do jakości, nośności przy zastosowaniu takiego rozwiązania. Moje obawy, przeczucia okazały się jednak prawdziwe, bo kiedy po raz pierwszy wzięłam gotowy instrument do ręki, zagrałam kilka nut, dźwięk suki był marny, po prostu słaby, marny. Doszliśmy do wniosku zatem z Andrzejem, że to Dowgierd wiernie narysował ten element suki, a Gersona może nieco poniosła malarska fantazja, kto wie, tego się pewnie już nie dowiemy. Jako potwierdzenie słuszności naszej decyzji jest zachowanie takiego typu podstawka w polskiej tradycji ludowej, lokalnie. Do dziś na przykład w skrzypcach zwanych mazanki albo tak zwanych basach kaliskich. Jak wspominałam, instrument, który trzymam w ręku, to jest pierwszy egzemplarz suki biłgorajskiej wykonany dla celów estradowych na bazie akwareli Wojciecha Gersona. Wykonał tę sukę świętej pamięci Andrzej Kuczkowski. Zamawiając kopię instrumentu, zdecydowałam się na zastosowanie większej niż na obrazku menzury. Menzura to jest ten odcinek od proszka aż do podstawka. Opisana suka gersonowa to jest suka w takim rozmiarze. Proszę zobaczyć, jaka jest duża różnica wielkości. Rozmiar instrumentu tego mojego koncertowego miał być większy od skrzypiec i właściwie najbardziej podobny do altówkowego. Lata nauki na indyjskim instrumencie smyczkowym sarangi oraz na bałkańskich lirach, jak już wspominałam, dały mi możliwość obcowania z wieloma ich odmianami i rozmiarami. Powtarzała się też taka bardzo ciekawa prawidłowość. Zarówno bardzo małe egzemplarze, jak i duże brzmiały dużo gorzej i słabiej od tych w środkowym rozmiarze. Może to był przypadek, ale spowodował, że zdecydowałam się na zamówienie suki większym niż ta gersonowa z obrazka suka. Kiedy pytano mnie, dlaczego taki pomysł, skąd ten pomysł, no to mówiłam, że to jest taki bardziej eksperyment intuicyjny, powiedzmy. W 1995 roku spotkałam artystę ludowego Zbigniewa Butryna, który miał za sobą już rekonstrukcję suki biłgorajskiej, a bazą informacyjną do tej rekonstrukcji był znaczek pocztowy wydany przez Pocztę Polską w serii instrumentów smyczkowych. I pierwsza suka pana Butryna składała się z pudła skrzypcowego z dolepioną taką szeroką podstrunnicą i była no po prostu taka szeroka szyjka, aby grać techniką paznokciową. Podczas naszych rozmów z panem Zbigniewem dyskutowaliśmy na temat właśnie wielkości, potem dowiedział się o istnieniu tej akwareli Wojciecha Gersona i zaczął rekonstruować swoje suki, już właśnie wzbogacając informacje na temat wiedzy o suce biłgorajskiej w oparciu o akwarelę Wojciecha Gersona. I rozmawialiśmy wielokrotnie i któregoś dnia pan Butryn zapytał się, dlaczego zamówiłam estradową taką większą sukę. To ja powiedziałam, że to jest taka intuicja i że właściwie to był mój taki eksperyment, że mi się tak wydawało, bo grałam na różnych rozmiarach i małe sarangi, duże sarangi, małe gadułki, większe gadułki, małe liry, większe liry i tak jakoś wyłonił się z tego obraz, który pokazywał, że te w średnim rozmiarze są optymalne dla dobrego dźwięku. I co się okazuje? Po roku znów się spotykamy z panem Zbigniewem i on pokazuje mi sukę w takim moim rozmiarze. Ja się pytam, o, widzę, że pan się zainspirował i że takie teraz te nasze suki są w podobnej wielkości. Na co pan Zbigniew powiedział, mój brat wrzucił do komputera wszelkie dane na temat elementów składowych suki i aby
ten komputer opracował wielkość, która spowoduje najlepsze brzmienie instrumentu. I co się okazało? Że ta wielkość okazała się bardzo zbliżona do tej, którą ja intuicyjnie sobie wymyśliłam, głównie na bazie doświadczeń niepolskich, tych azjatyckich, egzotycznych. I tak to spotkały się dwie tradycje. Tradycja ludowa i tradycja muzyka klasycznego, który wędrując po świecie zajął się instrumentami staropolskimi i ich rekonstrukcją. Od momentu, kiedy otrzymałam od Andrzeja Kuczkowskiego moją pierwszą estradową sukę, rozpoczął się fascynujący czas rekonstrukcji, tworzenia na nowo zapomnianej rzeczywistości. Żyłam wtedy jakby w dwóch światach. Starałam się wyobrazić sobie, jak kiedyś mógł brzmieć ten instrument, a jednocześnie pragnęłam osiągnąć taką jakość dźwięku, żeby była przyciągająca, żeby satysfakcjonowała mnie i odbiorcę, żeby obcowanie z tym dźwiękiem po prostu powodowało frajdę. Zaczęły się wędrówki po wsiach, zaczęły się nasiadówki, długie rozmowy z Andrzejem Bieńkowskim, wybitnym malarzem i wybitnym zbieraczem polskiej muzyki ludowej, rozmowy z Marią Baliszewską, z różnymi wspaniałymi muzykantami. Było to takie dorastanie z instrumentem, niesamowity czas. Każdy nowy pomysł, każda nowa koncepcja, utwór czy nowa technika gry cieszyła prawie tak jak matkę cieszą pierwsze kroki dziecka czy pierwsze ząbki. No, czasami niestety nieprzespane noce też wchodziły w rachubę, bo coś wymyślałam i nagle musiałam zrealizować. Okazywało się potem, że to niekoniecznie się sprawdza, więc trzeba było pomysł zmodyfikować, ale wspaniały czas tworzenia. Sama sobie wtedy sterem, żeglarzem, bo poza strzępami informacji z przeszłości praktycznie nikt kompletnie o praktyce wykonawczej nie wiedział żadnych detali. Trzeba ją było po prostu stworzyć na nowo. Na początku procesu rekonstrukcji techniki gry na suce biłgorajskiej musiałam ustalić strój instrumentu, w jakim stroju ma on być oraz rodzaj używanych strun. Miałam pewne informacje właśnie z badań m.in. Jadwigi i Mariana Sobieskich z 1950 roku. Bezpośrednio dowiedzieli się oni od mieszkańców Kocudzy, że na suce stosowano struny strojone, 3 lub 4 struny strojone w kwin. To był bardzo ważny trop. Wiele miesięcy robiłam różnorodne eksperymenty ze strunami. Jakiś czas starałam się grać na strunach jelitowych, no żeby być tak bliżej muzyki dawnej, instrumentów historycznych. No w grze na takich oberków przaśnych, mazurków, owczarków te struny jelitowe po prostu pękały. Także tą moją ekspresję nie bardzo dało się wyrazić poprzez struny jelitowe i ponieważ dowiedziałam się, że w XIX wieku istniała już praktyka używania metalowych strun, no mogłam, można powiedzieć, legalnie skupić się na doborze ładnie, aczkolwiek archaicznie brzmiących strun do suki biłgorajskiej. I zaczęłam stosować struny altówkowe i pierwsza moja suka była nastrojona tak jak altówka. No i potem zapragnęłam, aby suka brzmiała donośniej, wysoko jak skrzypce, więc zaczęłam szukać struny e-skrzypcowej, ponieważ skrzypce są mniejsze od suki i zestaw skrzypcowych strun nie odpowiada, absolutnie są za krótkie na sukę biłgorajską. Dobrymi strunami są struny altówkowe, ale nie mają tej najwyższej struny E. No i proszę sobie wyobrazić, szukałam tej struny E
I pewnego dnia znalazłam się w Japonii, to był 1995 rok i byłam w podróży artystycznej na Tajwan i do Tokio i w sklepie Yamahy w dzielnicy Ginza rozmawiałam ze sprzedawcą na temat kalafonii do mojego smyczka i tak kątem oka zobaczyłam w innym dziale strunę E do gitary folkowej. No, myślałam sobie tak, jakoś nie bardzo mi to pasuje, ale czemu nie kupić takiej struny? Dlaczego? Ponieważ ona była 10 razy tańsza niż jedna struna altówkowa. To pomyślałam sobie, dobrze, no to kupię sobie strunę, spróbuję, w razie czego będzie to eksperyment, ale niekosztowny. Co się okazało, to był strzał w dziesiątkę. I od tego czasu, i właściwie jest to kopiowane i przez moich studentów i grających na sukach w tym stroju skrzypcowym, że używane są 3 struny altówkowe, a ta najcieńsza, najwyższa jest struną od gitary folkowej. Kluczową sprawą stał się repertuar i sposób użycia suki biłgorajskiej. Najlepszym w tym względzie znawcą, nawiązującym do regionu, z którego pochodzi suka biłgorajska, jest oczywiście Zbigniew Butryn. Melodie i pieśni z regionu biłgorajskiego są bardzo piękne, a suka może w nich pełnić rolę i samodzielnego solisty, ale także akompaniatora do śpiewu. W moim repertuarze znalazły się oczywiście ludowe pieśni i melodie taneczne regionów południowo-wschodnich. W repertuarze sięgnęłam do bogatych zasobów Oskara Kolberga, a także do zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wzbogaciłam też swój zasób repertuarowy staropolskimi melodiami tanecznymi z tabulatur XVI-XVII wieku. Zaczęłam opracowywać utwory klasyczne Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Stanisława Moniuszki. Możliwości wyrazowe suki okazały się tak bogate, że wprowadziłam do swojego repertuaru również utwory inspirowane muzyką ludową, ale często silnie przetransformowane. Finalnie zaczęłam komponować muzykę własną, dedykowaną zespołowi suk biłgorajskich, bo przez lata udało mi się wykształcić sporą grupę młodych ludzi grających na tym właśnie instrumencie. Bardzo ważną funkcją poza solową, jako bycie składnikiem zespołu, którą pełni suka, jest akompaniowanie do śpiewu. Opracowałam kilka rodzajów akompaniamentu, a teraz Państwu przedstawię jeden z nich. Slowly,
powiedzieć w tym momencie po prostu, że to jest rekonstrukcja. Dla mnie to tworzenie nowej tradycji, kompletnie nowej muzycznej rzeczywistości. Repertuar był dla mnie sprawą wielkiej odpowiedzialności. Co i jak zagrać, aby odbiorcy poczuli zapach przeszłości, żeby nawiązali z nią kontakt, a jednocześnie, żeby mieli świadomość rozwoju, ewolucji i mojej wielkiej chęci docierania do nich na innych niż te istniejące 100 lat temu zasadach. Nie jest to łatwe zadanie. Muszę wspomnieć także o moich pewnych sukowych eksperymentach. W 2006 roku Andrzej Kuczkowski wykonał dla mnie sukę basową. To jest taka duża wersja suki biłgorajskiej, taka wiolonczelowa. Ja nastroiłam ten instrument czterostrunny, podobnie jak wiolonczele. I dosyć ciekawy jest eksperyment, jeśli chodzi o technikę wykonawczą, bo gram tutaj techniką mieszaną. Na tych dwóch górnych strunach gram techniką paznokciową, a na tych dwóch dolnych techniką przyciskową. W 2010 roku doszło do materiałów rzucających światło na problem fideli kolanowych na ziemiach polskich. Jeszcze jedno bardzo istotne źródło, o których polscy instrumentolodzy nie wiedzieli. Mianowicie w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego znajduje się akwarela autorstwa Stanisława Putjatyckiego przedstawiająca włościanina ze skrzypcami z okolic Mielca. Rycina pochodzi z 1840 roku. Usytuowanie fideli podczas gry pionowo na nodze siedzącego muzyka wskazuje na fidel kolanową, a szeroka szyjka, jak widać, sugeruje zastosowanie techniki paznokciowej. Główka ma kształt ślimaka, podstawek posiada dwie krótkie nóżki oparte o wierzchnią dekę. W środku pudła najprawdopodobniej znajdowała się dusza.
Dla odróżnienia od suki biłgorajskiej nowe odkrycie nazwałyśmy z Ewą Dalik suka mielecka. Mój eksperyment polega na nastrojeniu suki mieleckiej w rejestrze wiolonczelowo-altówkowym. Od lat komponuję muzykę dedykowaną na zespoły składające się z suk biłgorajskich, suki mieleckiej i basowej. Wielką radością jest fakt, że członków zespołu w większości wykształciłam sama. Są albo moimi studentami, albo absolwentami Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie w specjalności fidele kolanowe. To, że udało mi się dzięki mądrości profesorów Akademii Krakowskiej wznieść sukę biłgorajską na poziom edukacji akademickiej z zachowaniem jej ludowego charakteru i pochodzenia, dało impuls do dynamicznego rozwoju techniki gry na instrumencie. No też nie ukrywajmy, że wzniosło to rangę instrumentu, która została doceniona w takich najważniejszych naukowych ośrodkach na świecie. Jest bardzo wiele historii niezwykłych związanych z tym instrumentem, z karierą suki biłgorajskiej na świecie. Gdy przez 5 lat mieszkałam w Japonii, grałam bardzo często polskie oberki, mazurki, polki podczas co najmniej kilkunastu koncertów na dworze cesarskim. Wiele razy wspólnie muzykowałam z cesarzową Michiko, którą nauczyłam rytmu mazurkowego i którą pokochała, kochając Chopina zresztą od zawsze. Cesarzowa gra na fortepianie i na harfie. Grałam też z jej synem, obecnym cesarzem Naruhito, który gra na altówce, jak i z cesarską córką Sayako, która gra na flecie. Skomponowałam muzykę i razem wykonywałam utwory między innymi ze światowej sławy wiolonczelistą Jojomą, genialnym Kaihanem Kalhorem czy Husseinem Alizadeh. W swoim dorobku mam 24 autorskie płyty z solowym udziałem suki biłgorajskiej. Ja myślę, że na wskrzeszony 25 lat temu instrument to jest oszałamiająca kariera.
Za nami 2 odcinki cyklu Odnalezione instrumenty, oba poświęcone suce biłgorajskiej. W 3. odcinku, na który zapraszam, pojawi się hordofon płocki, zwany inaczej fidelą płocką. Zapraszam serdecznie.